Czy wy też tak czasem macie, że jak śpicie w nowym miejscu, poza domem, to pierwsza myśl po przebudzeniu brzmi: gdzie ja jestem? Więc słuchajcie, historia jest taka, że jesteśmy teraz w mieście Tainan i wchodzę do hotelu, do pokoju i znowu jestem zachwycony. Pokój ma takie drzwi, później są normalne drugie drzwi. Widok z okna jest taki. No, jest lodówka, suszarka, pierdoły jakieś, kondon normalnie na wyposażeniu w pokoju, klapki służbowe, prysznic z jakąś całą ścianą, 5 rodzajów płynów, szamponów. Maszynka do golenia, czapka pod prysznic, no i szczotka do zębów z pastą do zębów. Dwie w sumie. Jedna będzie na suwenir do chaty. A tu jest kolejna dobra opcja. W hotelu od godziny 18 do 22:30 jest otwarty bufet. Można sobie samodzielnie jeść. Stop. Tu jest coś, do czego najpierw nie mogłem się przekonać. Myślałem, że to te słynne chińskie zgniłe jaja. Ale nasz tajwański kolega napierał, że muszę spróbować, że dobre. Okazało się, że to są jaja gotowane w herbacie. Przesiąkają kolorem i aromatem. Mniam. Rewelacja. Polecam. A to jest jeszcze nic. Zobacz na to. Tu są jakieś ciasteczka, a tu lody w samoobsłudze. Kolejny przyjazny akcent jest taki, że hotel swoim gościom oferuje wypożyczenie roweru. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Tylko musiałem podpisać kwit po chińsku, że biorę za niego odpowiedzialność. No to jadę. Po obcym mieście. Tam, gdzie mnie oczy poniosą. Godzina 20, a tam 24 stopnie ciepła. W połowie marca. Jak wracałem, poznałem mojego nowego kolegę z Tajwanu. Jadę sobie, obok mnie jedzie typ. Mówi do mnie: hello, a ja ni hao. Ucieszył się, że powiedziałem coś po chińsku i dalej do mnie gada po swojemu. Nie rozumiem po chińsku. Ale to nic, bo fajnie się na rowerze jedzie, nie? No. Dobra, wracam do hotelu. Rano na śniadaniu mam okazję podziwiać precyzję i zaangażowanie lokalnego mistrza omletów. W ciągu dnia mamy spotkania z mikrofedometrem w muzeach.
Na przykład Muzeum Chimay. Chimay to jedna z tajwańskich korporacji. Producent tworzyw sztucznych. Ma swoje muzeum z własnymi eksponatami i ze swoją pracownią konserwatorską. Tak po prostu, od siebie, bo ich na to stać. Nasz pobyt na Tajwanie dobiega końca. Wracamy do Tajpej, skąd mamy lot przez Chiny do domu. Zobaczę, jak będzie z jetlagiem po powrocie. Obejrzyj kolejny odcinek.